Nakręcają nas już. Matko, już? No. To mnie przypudruj mnie. Wyobrażacie sobie miasto głęboko w lądzie, na bagnach. Na planie gwiazdy. Wokół nie ma nic. Są łąki, torfowiska, bagna. Że plan gwiazdy, tam po prostu nic nie ma. Tam nie ma życia. Prądy są tak silne, że nie można żeglować. Mówimy o czasach starożytnych, tam 1550, że cofnęliśmy trochę w czasie. I ktoś sobie postanawia, że będzie bronił tego miejsca. Miejsca, do którego nie można dotrzeć. Ale oni to będą bronić. Na taki pomysł wpadł jeden z Holendrów. I postawił sobie miasto. Na planie gwiazdy. Williamstad. Zgadnijcie, jak miał na imię budowniczy. William. To będzie ciekawy odcinek. Boże. W ogóle takiego dnia jak dzisiaj to my nie mieliśmy chyba jeszcze ani razu, a może raz, tylko że nie pamiętam tego razu. To jest tak, że mamy czas, łódka stoi, my wychodzimy na miasto, obejrzeć, bo jest ciekawe, czyli zobaczyć coś więcej niżeli tylko to, co widzimy z łodzi. A w ogóle to miasteczko jest naprawdę wyjątkowe, na mapie wyglądało wyjątkowo, a jest wyjątkowe. To jest jakaś stara forteca, nie znamy historii, bo jeszcze nie doszliśmy do centrum, żeby przeczytać jakiegoś opisu tego miasta. Ale to jest jakaś stara... No tak. Stara forteca. Stara forteca. XVI wieku, to już wiemy. Coś już przeczytałaś, tak? Tak. Ja nie widziałem tej tablicy. Ale jest stara forteca i w tej fortecy w środku jest postawione miasto. I tak dookoła mamy bunkry w zasadzie. W środku mamy fosę, a w samym środeczku jest miasto, a w środeczku miasta jest cmentarz i wieża i chyba kościół, czy jakaś katedra. Idziemy to zobaczyć. I takiego dnia naprawdę nie było. Nie było dnia, żeby wziąć drona, pokazać coś więcej, nagrać jakieś nagrywki. Jest świetna pogoda i to się nie zdarza, nie? Ale szybko, ruszać się, możemy nagrywać w biegu. No, kamerzysta, ty nie widziałeś, jak kamerzyści są ubierani? Tu mają, tu mu wisi, tam mu wisi. Nie patrzy, ktoś go prowadzi, on po ciemku, jak ślepiec i tylko ma nagrywać. A ja chciałam coś powiedzieć, ale nie zdążyłam. Tak, co byś chciała powiedzieć? Już teraz nie pamiętam. A nie Ale pamiętam. tak próbowałam się wbić, ale... Ale się nie da. To musisz mi dawać jakiś tajny znak. Jak No. ja mówię, to Tosia jest ta, co prowadzi tego niewidomego kamerzystę. My to jesteśmy jak gwiazdy, słuchaj. Jak gwiazdę. Co można powiedzieć o mieście wśród łąk? Słuchajcie, ja w ogóle może powiem jeszcze zanim o tym mieście, to dlaczego my tam popłynęliśmy. Bo musieliśmy. Bo pogoda nam nie pozwalała nigdzie indziej, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra opcja, żeby popłynąć do Williamstadu. Miasto odwiedzone z konieczności. Po prostu nie było nic dookoła. Patrzę na mapie. A co to za gwiazdka? A co to za gwiazdka? No i słuchajcie, jak wszędzie są łąki i bagna i nie ma dosłownie nic i poprzecinane jakimiś tam rowami melioracyjnymi. I widzisz na mapie gwiazdkę, to chce się tam popłynąć. Zwłaszcza, że przez kolejne 3-4 dni nie trzeba być w tamtej okolicy. No to jest problem, bo nie znaleźliśmy zbyt wiele informacji o tym mieście. Jedyne, co udało nam się ustalić, to w 1500, prawie 600 roku, W XVI wieku. 1589, zbudowali tutaj fortecę, skończyli. Do chwili obecnej nie mam pojęcia, czego ta forteca broniła, bo wkoło jest tylko woda, wyspy, rowy melioracyjne. Nie wiem, co oni tu bronili, ale bronili, wybudowali sobie fortecę. Jest związane z jakimś panem Williamem, bo to się miejsce nazywa Williamstad.
Tak, William of Orange, tak się Ui, nazywał. A Orange to wiemy, że to jest kolor narodowy Holendrów Co Holandii, ciekawe, nie mają tego koloru w fladze i tego nie rozumiem. ale lubią pomarańczowy. I pan się nazywał Of Orange i miasto się nazywa od jego imienia. I sobie tam popłynęliśmy. Williamstad. Bardzo ładne miasto. Bardzo. Znaczy, naprawdę, bardzo, bardzo ładne miasto z takim starym portem przy rynku jakby, przy wielkim młynie. No fajne, Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne. Bardzo dużo ludzi nas tam zaczepiało. To chyba była pierwsza miejscowość, gdzie ludzie przychodzili obok naszej łódki i mówili: o, hi, hello, how are you? Jesteśmy w świetnym miejscu, znaleźliśmy sobie taki kącik w takim starej marynce, w takim starym mieście. Właśnie sobie wiążemy sznurki. Tu chodzi o to, że jest troszeczkę ruchawa woda i musimy założyć sobie odbijacze na tych palach. Tam gdzieś głęboko też wpada nam, te odbijacze wpadają tam gdzieś głęboko. Wieszamy sobie odbijacze w poziomie, tak żeby jeden na drugiego troszeczkę zachodził. Tutaj dziewczyny jeszcze nie wypracowały technologii. Pokażę Wam, jak to zrobiłem tam z przodu. Tak to wygląda. Widziałem inne patenty, ale ten też się zda. Troszeczkę odbijacze nachodzą jeden na drugi, tak żeby niezależnie jak łódka przesunie się na szpringach, będzie pracować to, żeby zawsze któryś zapracował. Tutaj troszeczkę więcej luzu damy sobie na tych cumach. Szpringi zostaną tak jak są, a na cumach rufowej i dziobowej damy więcej luzu, żeby nam nie chciały czasem, jak woda ucieknie, żeby nam nie wyrwało knak. No i tyle, ale w ogóle fajna miejscóweczka. Idziemy na miasto. Dziewczyny sobie poradzą. Pamiętajcie, żeby cumy przedłużyć. Ale nie szpringi, tylko cumy. No tak, żeby było dobrze. Jak bardzo. No wiadomo, no. Tak jakbym ja miał wiedzieć. Znaczy, idziemy na spacer. Fajnie, nie? Taka miejscóweczka. Powiedziałbym Wam, jak się nazywa, ale nie wiem. To jest to miasto, które tak wygląda, jakby było w kształcie gwiazdki. Tam pachnie jedzeniem, to nie idę, bo głodny jestem. O, a tu jest taki jeszcze ten wiatrak. Wow, czad. W nocy zaczepiali, my chcieliśmy iść spać, oni nas zaczepiali, zagadywali. Gadali, opowiadali. A miasto jest bunkrem, jednym wielkim bunkrem. Znaczy koszarami. Nic takiego, wiesz, że nie wiem, jakaś bitwa, nie Nie bitwa, było bitwy? że coś przeciwko komuś. Postawili tyle murów i na nic, nawet bitwy Prezenty ale sobie nawet dają. bitwy sobie nie zrobili? Nie. Oni to nie potrafią. Tu Polaka zabrakło i łańskiej fantazji. Jakby nie było się z kim lać, to byśmy się lali sami ze sobą. Coś byśmy wymyślili. Bez sensu. Słuchajcie, największe show robią nasze kamerzystki, które dzisiaj się podjęły zadania robienia nagrań i to jakby je nagrywać i to, co one tu odstawiają, żebyśmy my byli nagrani. Ale niedługo wyjeżdżają niestety. Tak więc trzeba, jakaś trzeba historia. korzystać. Jest historia. Bastion. zrzutkę na utrzymanie kamerzysty. Kto to przetłumaczy? Czekaj, ja umiem niderlandzki, wiesz? O, to ktoś po niderlandzku byłoby dobrze. Chociaż coś ludziom przekażemy, jakąś informację. Czytaj. Wraz z bastionem fryzjerskim. Tak. Bastion ten osłaniał Tuła, a oba bastiony zapewniały dostęp do fortyfikacji. Wewnątrz fortyfikacji znajduje się kanał Dłubanki, który służył do odprowadzania wody do polderu. Są polskie słowa? To jest bardzo ciekawe. Czytaj dalej. Zalew jest tak silnie zalewany przez promy znajdujące się w tym obszarze, że są one zarówno nieprzejezdne, jak i nieżeglowne dla wroga. Polder Puiguhil był zalewany kilkakrotnie w niesprzyjających okolicznościach, takich jak w 1672, 1793, 4, 1809, 1914. Czyli parę razy był, no. Dodawano wodę w proszku. Dobrze. Ale no to już, ale ja już wywnioskowałem z tego informację bardzo cenną, że wybudowali tutaj fort po to, żeby na takich akwenach, że tutaj nie szło ani wpłynąć statkiem ich zaatakować, ani nie szło się przeprawić. Tylko No dlatego tak. moja wniosek
po jakiego diabła budować w takim miejscu fort, skoro nikt nie jest w stanie przyjechać go zaatakować. No to chyba cel fortu, nie? Nie. Cel fortu jest po to, żeby bronić się przed atakiem, a to nie jest- być atakowanym. No ale to jest już obrona przed atakiem, to, że nikt się w ogóle nie śmie wpłynąć w taki fort. To jest profilaktyka. Ma na pewno bogatą historię, tylko my nie umiemy jej wygrzebać. Trochę też nie mamy już czasu na to, co nie? No. Bo najfajniej to by było pogadać z miejscowymi. No, To znaczy, bo gdzieś się zaczyna tego historia, że dawno jakiś Temu. Orange pan William wybudował, walczył z Hiszpanami w rejonie, gdzie nie można było przypłynąć, ale on i tak tam walczył. To miasto chyba nigdy nie walczyło, nie udało nam się zdobyć historii. No, podaję wszystkie fakty, jakie znam o tym mieście. No i został na gwieździe wybudowany fort, a w środku postawiony kościół, a dookoła kościoła postawili dom. Znaczy miasto, domy. Ale widać dzisiaj, mamy rok 2025, jeżeli się nie mylę, Nie mylisz. i to wygląda jak jedne wielkie koszary. Domy ustawione jak budynki koszarowe, kościół w środku, bunkry na zewnątrz. No i to całe miasto, i to jest cały jego urok, efekt no i fajne, i są takie, wiecie, są takie wąskie uliczki, nie betonowe, te kocie łby takie, brukowane uliczki. No klimat nieziemski, to jest bardzo fajna miejscówka. Fajna. Porcik fajny, można tak było wpłynąć do środka. Stanąć sobie właśnie w to, co mówiłaś w tym. Na rynku. A chcesz też powiedzieć, bo mi się jeden oddech skończył, tak więc możesz się wbić. Tak próbowałam, ale przytakuję na razie. No znowu. nie, dajesz ty. No nie no, generalnie małe miasto. Jak jesteście w okolicy, to jedźcie, spoko, ale żeby specjalnie tam wpływać. No i mnie zastanawia nadal, czego oni tam bronili, bo poza murami, których bronili, to dookoła nic nie było. Rejon był nieżeglowny, sami powiedzieli, że nie dało się tam ani dojść z powodu silnych pływów, ani przypłynąć, ale oni tego bronili i to przed Hiszpanami. Myślę, że były inne miejsca na obronę, no ale nieważne, no dobra, zostawiamy im ten fakt. Coś jeszcze o tym mieście? A, był wielki fajny taki Młyn. młyn. Taki wiatrak, wio. Znaczy nie kręcił się, ale wyglądał jakby mógł się No kręcić. to było to stare miasto. Znaczy generalnie w ogóle to miasto było bardzo ładnie skonstruowane i Tak. bardzo ładnie utrzymane. Jak koszary. No właśnie nie jak koszary, Nie? ale czuć było, że tam jest jakaś dusza tego miasta. Niestety nie mieliśmy okazji za bardzo poznać tej historii. Jak zawsze czasu nie było. Próbowaliśmy też znaleźć jakieś informacje, ale też nie było czasu, żeby ich szukać. No to czego się dowiedzieliśmy, no to już się dowiedzieliście od nas. Ale ten wiatrak, Ciekawe. wiatrak, nie dosyć, że on miał swoje wio, że kręcił, to jeszcze nim całym można było kręcić, żeby wio mogło się kręcić, no. No tak. No nie, no to trzeba było zauważyć, taki miał wielkiego drąga, przychodziła cała miejscowość, wszyscy chwytali za drąga i razem, i sobie się, może szanty sobie śpiewali, dobra, bo YouTube mnie zablokuje. No i tak, był wielki młyn, były, wiecie, te budynki były, Wielki młyn. no ale nie, budynki były wyjęte z tego średniowiecza, nie? No, To nie było coś, że to było od nowa zbudowane, No rekonstrukcja. właśnie całe to miasto, czuć było w nich tą duszę. Ten kościół w centrum miasta, bardzo było to widoczne. Bardzo mała miejscowość na planie gwiazdy, więc czuć było ten kościół z cmentarzem w środku, w sercu miejscowości i od tego kościoła odchodziły uliczki
gdzie były domy, kawiarnie jakieś, no i później tam dalej był gdzieś ten port, stary, takie powiedzmy stare miasto i przy starym mieście port i ten wielki młyn i wejście do portu. Kozackie są te stare płyty takie. Jest to taki pomieszany cmentarz. No, jesteśmy w centrum tego miasta. Nowoczesny z takim starym. W ogóle myślę, że to miasto jest zbudowane tak jak kiedyś budowali miasta, że sercem miasta był kościół, a miasto było budowane dookoła niego. No i w sumie ta struktura tutaj budowania kościoła, budowania miasta na gwieździe też sprawia, jakby wymusza trochę tą strukturę, czy nie? No tak. Że w centrum jest serce wyspy, czyli jak w dawnych czasach to był kościół, no No. i dookoła. No ale wiecie, fajne jest to, że taka ruina pozostała, te mury są w bardzo dobrym stanie, ale w środku prosperuje świetne miasteczko. Tutaj jest nasza ulubiona uliczka, czyli uliczka z kafejkami, z kawą i ciastkiem. Znaleźliśmy. Co prawda przyszliśmy tu od dupy strony, ale znaleźliśmy to, co najważniejsze. I teraz jesteśmy tutaj. Nie znamy niestety historii tego miasta. Jest bardzo ciężko znaleźć informacje. Nie mamy tych informacji. Ale to jest też ciekawe, bo to jest właśnie, nie ma za dużo informacji o tym mieście w internecie. Są to miasta, jak wcześniejszym też byliśmy, są to miasta, do których turyści z zagranicy raczej nie przyjeżdżają. No tak, nie jest rozpowszechnione, ale bardzo fajne. Nam się tutaj bardzo podoba. Można było łódkę zostawić na 2 godziny za darmo tam u wejścia. W porcie. No. W porcie W i ogóle to centrum miasta, gdzie spaliśmy, ten port był bardzo taki klimatyczny. no Właśnie taki to maleńki, centrum, cieśniutki. ale w ogóle tego nie było czuć. Tak, Ludzie a cichutki. przechodzili, oglądali łódki, zaczepiali. Pytali, ale to jest bardzo charakterystyczne w Holandii. Wszyscy są ciekawi, nie? Tak, Zupełnie drugi biegun, jak byliśmy w Niemczech, gdzie po prostu tak, zero zainteresowania. O, widzieliście to? Patrzcie, daszek i drzewka są. Widzieliście to? Ja teraz założę. A, myślałam, że ty opowiadasz o Niemcach. Nie. Dobrze, to będzie bardzo dobre nagranie. Ale chciałbym, bo ja sam jestem takim amatorem, historykiem, ja bardzo bym chciał poznać historię tego miasta, czyli czy tu się prali, czego się bronili, o co chodziło i nie znaleźliśmy takiej informacji. Ja przeczytałam, tylko że to jest czat GPT. No właśnie, było hasło, że Więc- bronili się przed Hiszpanami, ale gdzie tu Hiszpanie? No. No. Ale na czacie GPT jeszcze było napisane, że że jest to strategiczne miasto, twierdza strzegące dostępu do głębi Holandii od strony południa. Czyli to No było okej. takie pierwsze, Pie- no bo to jesteśmy niedaleko granicy z Belgią, Tak, nie? tak, Więc to tak. było takie pewnie pierwsze miejsce, które chroniło wejście do Holandii. Kurde, ale tu są takie bagna i trawy i rowy, tu nie trzeba się fortyfikować, tu widły nastawić tylko i nikt nie przejdzie. I ten Willemstad było częścią linii obrony Holandii. I jego układ forteczny przetrwał w wyjątkowo dobrym stanie. No naprawdę, No naprawdę. pewnie niewiele miejsc przetrwało Co- pierwszą i drugą wojnę światową. Tak, a to całe A to- miasto stoi i nawet te budynki są takie ewidentnie, nie wiem czy z 1586 roku, ale są w świetnym Widać, że to stanie, nie są, zachowane. że to nie są jakby nowe, wybudowane Tak. na podstawie tego, co było kiedyś, tylko że one To po są, prostu, to są nie? stare domy, naprawdę Przetrwały. świetnie. I całość wyspy to są takie sadzawki, takie rowy melioracyjne. To daje bardzo dużo uroku tej wyspie, naprawdę fajnie Można wygląda. psom wchodzić. Psom nie wolno wchodzić, dlatego ten policjant dookoła jeździł, tam widziałaś? Tutaj? No, nie wchodził. No. No na tych budynkach, one były tak stare, że brakowało tylko takich gargulców, co by siedziały i nocą złaziły na ulicę. Tak to wyglądało, taki creepy nastrój, a na tym cmentarzu, bo oczywiście się wpakowaliśmy, były takie stare płyty, No. takie, że tylko leżały takie płyty i tam były jakieś, no napisów nie rozumieliśmy, ale to wyglądało, jeku, No jakieś stare grobowce, coś. no, niektórzy byli bardziej bogaci, to wtedy taki wyższy mieli płyt, a ci mniej bogaci to niższy płyt. Nie wiem, na co tam chodziło, ale naprawdę robiło niesamowite wrażenie. Tak naprawdę ten Willemstad, no jeden dzień, ale taki pełen, żeby sobie wejść wszędzie, pozwiedzać dokładnie, wypić kawkę na tym deptaczku. Super miejsce. W ogóle rejon bardzo niedoceniony, tak mi się wydaje. Generalnie ta Holandia wewnętrzna, jak się wpływa w te fiordy holenderskie. Nie wiem, czy to są fiordy, ale tam w głąb są No, takie. tak, my tak na to mówimy, na południu fiordy. Holandii są fiordy. To tam wewnątrz
naprawdę super miejsce No do... bardzo dużo odwiedziliśmy takich właśnie małych miejscowości, niedocenionych. I w którymś momencie jeszcze puściliśmy drona. Zrobiliśmy sobie taki nalot, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To wszędzie, tak jak mówiłem, trawa i bagna. Pośród tego jeszcze to miasto i widać takie zarys jeszcze, nawet z lotu ptaka widać ten zarys tej gwiazdy. W środku mnóstwo fos, takich fajnych, takim rzęsom zarośniętym, zielone, to wszystko, no urokliwe niesamowicie i takie zrobione właśnie pod takich turystów jak my, bo tam wszędzie ścieżki, wszędzie można wejść, zobaczyć. Tak, Tam był plac zabaw, można było jechać taki tak, zjechać, tyrolką. spuścić się na takiej linie, dupskiem po ziemi, atrakcja jak nic. Bardzo fajne miasto, właśnie żeby wpaść, Fajne, no. spędzić czas, jedną noc i ruszyć dalej. I coś jeszcze było w Williamstad poza tym? Tam nic nie było. Tak naprawdę tam nic nie, było. To było miejscowość, tylko myślę, że ta miejscowość się słynęła z tego, że jest na Żeby- planie żeby- gwiazdy. że było. I naprawdę, jak wpiszecie sobie w mapy Google'a, myślę, że ty też to pokażesz na filmie, że ta miejscowość naprawdę z lotu ptaka wygląda, jakby była gwiazdą. No. I tyle. Tyle w Williamstadzie. Dziękujemy bardzo. Widzimy Ciao. się następnym razem. Żółwik na pożegnanie. O, zniosło mnie aż nadto. Dzięki wielkie. Na razie, cześć. Cześć!